Tym razem przejdziemy do właściwych ćwiczeń ruchowych w dłuższym ruchu. Te ćwiczenia określa się jako Shi-Li. Dosłownie oznacza to testowanie sił. Testowanie siły oznacza tutaj testowanie, kontrolowanie, sprawdzanie, czy w ruchu, podczas całego ruchu, każdego jego punktu, w naszym ciele, w każdym jego punkcie, jesteśmy w stanie zachować to odczucie siły, z którym zaczęliśmy poprzednio pracować. Na razie może z ramionami opuszczonymi przypomnijmy sobie, co się dzieje z ciałem, a więc ciało napiera do przodu, stopy naciskają na podłoże, głowa ciągnie do góry, ściskanie między nogami, zamykanie. Zatrzymujemy się, po czym do tyłu, przysiadanie, otwieranie. Poprzednio ten ruch był bardzo niewielki. Gdy rozpoczynamy naukę, on jest jeszcze stosunkowo duży, rzędu 2 cm. Później stopniowo jeszcze go bardziej skracamy, ale zachowując tą właściwą koordynację wszystkich kierunków ruchu, wszystkich kierunków działania siły. Teraz ten ruch będzie większy. Zaczynamy, gdy ciężar jest na pięcie. Określamy tę pozycję jako 7 części ciężaru z tyłu, 3 z przodu. Po czym, gdy skończymy ruch do przodu, ciężar jest bardziej na palcach, 7 części z przodu, 3 z tyłu. Czyli nie całkowicie nie przenosimy ciężaru do granicy utraty równowagi, ale tak, żeby mieć jeszcze pewien zapas. Natomiast jest to ruch zdecydowanie dłuższy niż poprzedni. W każdym momencie, w każdym punkcie tego ruchu sprawdzamy, czy zachowujemy to odczucie siły, jak gdyby pokonywania oporu i czy równocześnie jesteśmy w stanie zachować relaks, czy się nie spinamy. Nie robimy po prostu ruchu, prześlizgując się, ale cały czas maksymalnie uważnie, im wolniej, tym lepiej, żeby jak najwięcej doświadczyć, jak najwięcej poczuć. Jedną stronę. Zatrzymanie, powiedzmy 2 sekundy, sprawdzenie, czy ciało jest zrelaksowane i powoli w drugą stronę. Po czym dodamy do tego ruch rąk, a więc gdy ciało napiera do przodu, to tą deskę, tak jak poprzednio, odpychamy od siebie. Ale teraz jest to wyraźny ruch. Na początku dłoń znajduje się stosunkowo blisko od naszego ciała. To jest mniej więcej taka odległość. Nie powinna dłoń być też zbyt blisko. Gdy ruch kończymy, kończy się ruch ciała i ruch rąk równocześnie. Ramiona są wyprostowane powiedzmy w 80-90%. Teraz ciągniemy. Ręce przyciągają deskę, całe ciało ciągnie do tyłu, przysiadamy, otwieramy. I znów. Wszystkie ruchy zaczynają się w tym samym momencie i kończą w tym samym momencie. Czyli nie robimy tego tak, że ciało się rusza, ręce się poruszają, ale zrobiliśmy już cały ruch ciała, a ręce jeszcze są ugięte i tutaj prostujemy sam ruch rąk, ale koordynujemy te ruchy w taki sposób, żeby w tym samym momencie rozpocząć, w tym samym momencie skończyć. Widzimy, że ruch ciała jest tutaj krótki, ruch rąk jest znacznie dłuższy, a więc nie mogą te ruchy odbywać się w tym samym tempie, bo gdy skończy się ruch rąk, jeszcze nie skończyliśmy, gdy skończy się ruch ciała, jeszcze nie skończyliśmy ruchu rąk. Więc ruch ciała musi być odpowiednio wolniejszy. W tym przypadku, w takiej sytuacji, żeby te ruchy się skoordynowały. Zatrzymanie
I znów ciągniemy do tyłu. Zatrzymanie, sprawdzenie ciała i pchanie. Odpychamy deskę, delikatnie ją naciskamy, wciskając pod powierzchnię wody i sprężyny między ramionami trochę dociskamy do środka. Zatrzymanie. I w drugą stronę. Ciągniemy do tyłu, lekkie unoszenie do góry, pewne rozciąganie na zewnątrz. Przy czym odległość między dłońmi nie powinna się tutaj znacząco zmieniać. Czyli nie wygląda to tak, że tu mam dłonie, teraz otwieranie, rozciąganie w ten sposób. Odległość między dłońmi pozostaje zbliżona. Większa jest różnica, jeżeli chodzi o nasze łokcie. Czyli między dłońmi to oczywiście ściskanie, rozciągania jest, natomiast nie ma tam wyraźnego ruchu zbliżania się i oddalania dłoni. Pchamy do przodu, naciskamy do dołu, dociskamy do środka. Zatrzymamy. Do tyłu, lekkie łączenie do góry, lekkie rozciąganie na zewnątrz. Następnie jeszcze dodatkowo wyobraźmy sobie, że między naszymi palcami, czubkami palców, a drzewem, które jest gdzieś tam daleko przed nami, są rozpięte sprężyny. I my będziemy te sprężyny ściskać, rozciągać. Ta siła będzie przenoszona poprzez sprężyny na to drzewo. Czyli w ten sposób nasza intencja, uwaga, będzie bardziej rozciągnięta. Nie będziemy się skupiali tylko na naszym ciele, na jego powierzchni, a będziemy obejmowali otoczenie. Będziemy naszą intencją sięgali dalej. A więc odpycham tę deskę i ściskam te sprężyny i czuję, że przez te sprężyny siła przenosi się na to drzewo. Zatrzymanie. Teraz jak gdyby tam były krótsze sprężyny, które będę rozciągał. Ciągnę i te sprężyny są rozciągane, a jednocześnie jak gdyby ciągną to drzewo. Moja siła odnosi się do tego drzewa, które jest daleko przede mną, a więc ta moja intencja, moja uwaga jest tutaj bardziej rozciągnięta. Gdy ręce ku sobie przyciągam, nadgarstki uginają się nieco do środka, także tutaj tworzy się taki układ sugerujący obejmowanie. Tak jak w tej pozycji, obejmowanie. Tutaj mamy inną pozycję dłoni, dłonie wnętrzami skierowane ku podłożu, ale też odczucie obejmowania. W tej końcówce zatrzymujemy się, jak gdyby obiekt, balon, który mamy tu wewnątrz ramion, powstrzymuje dalszy ruch. A więc pomimo, że są tutaj sprężyny, nie zapominamy o nich, palce się kierują trochę ku sobie. Gdy będziemy pchali, to znów palce po łuku wędrują i kierują się bardziej do przodu. Mają też tendencję wskazywania nieznacznie do góry, skośnie do góry. Nie całkowicie poziomo, nie są też za bardzo podniesione. Pchamy nie tylko tutaj dłonią, pchamy faktycznie każdym punktem, czubkami palców również. Zatrzymanie i przyciągam. Zatrzymanie i pcham. Bardzo powoli, bardzo uważnie. Im wolniej, tym lepiej. I w pierwszej fazie koncentrujemy się na tym, żeby odczucie tej tak zwanej siły było jednolite, równomierne w całym ciele, żeby było zachowane w każdym momencie ruchu, żeby się nad tym ruchem nie prześlizgiwać, żeby tego odczucia nie gubić.